Cześć, tu Magda z Wnętrza Zewnętrza. Postanowiłam w końcu poprawić funkcjonalność schowka i garderoby w mieszkaniu, w którym mieszkam, a ponieważ spodziewam się, że w Waszych domach też jest trochę takich miejsc, które można by było trochę poprawić, to pomyślałam, że pokażę Wam, jak się za to zabieram i jak wyszło. Może Was to zmotywuje, żeby też troszeczkę wprowadzić zmian w swoim domu i lepiej wykorzystać jego przestrzeń. Jestem już po wizycie w hurtowni i przyznam Wam, że jestem trochę zaskoczona, że na miejscu nie było aż tak wielu próbek, aż tak wielu rozwiązań pokazanych. Z jednej strony, owszem, wciąż duży wybór, ale z drugiej strony te próbki bardzo małe i tak naprawdę ciężko sobie coś więcej wyobrazić, a też rozwiązania pokazane na meblach, gdzie jeden mebel ma, nie wiem, 10 różnych uchwytów, każda szuflada otwiera się inaczej, no to jest takie chaotyczne jednak. Jestem przyzwyczajona do takiego prezentowania rozwiązań jak w sklepach IKEA, gdzie te wnętrza są bardzo spójne i takie inspirujące, zachęcające do tego, żeby powtórzyć je u siebie w mieszkaniu, a tutaj jednak potrzebna była bardzo duża wyobraźnia, żeby te rozwiązania jakoś odnieść do swojego domu. To, co może być istotne przy zamawianiu mebli w hurtowni, to zdecydowanie wzorniki, bo dobrze wiedzieć, jak te kolory, które chcemy wybrać, będą wyglądały u nas w domu. I ja chciałam wypożyczyć wzornik, ale okazało się, że są w kolorze, którym jestem zainteresowana, próbki, próbki to dużo powiedziane, no resztki, odpady na stolarni, małe kawałki płyty, które już nie zostaną wykorzystane i po prostu dostałam taką płytkę, taki kawałek płyty dla siebie do domu, żebym mogła ten kolor porównać. Gdybym chciała wypożyczyć wzornik, to nie ma takiego problemu, po prostu jest kaucja i kaucja jest w cenie tego wzornika, a można też wcześniej sobie po prostu zamówić wzornik przez internet, po prostu kupić i wtedy on przyjdzie do Was, nie będziecie musieli jeździć tam i z powrotem, więc takie rozwiązanie też wchodzi w grę. Warto sprawdzić, których producentów płyty są dostępne w hurtowni, którą rozważacie. Jeżeli planujecie współpracę z projektantem, to jest duża szansa, że projektant będzie miał taki wzornik u siebie. Natomiast jeżeli działacie we własnym zakresie, no to wtedy tutaj już warto podziałać i po prostu sprawdzić ten kolor, bo czasem na tych próbkach w oświetleniu sklepowym to naprawdę wygląda inaczej. I lepiej troszeczkę czasu na to poświęcić, ale jednak co do tych kolorów upewnić się, że to jest właśnie to, o co Wam chodzi. Płyty meblowe zamawia się na sztuki i ta, którą ja zamówiłam, ma 2,10 na 2,80 i w momencie, kiedy chcielibyśmy zamówić troszeczkę więcej półek, które na tej jednej płycie się nie zmieszczą, że nie da się ich wyciąć wszystkich z tej jednej płyty, no to po prostu musimy kupić dwie pełne płyty. Nieważne, że z tej drugiej zdecydowana większość nie jest nam potrzebna. Dlatego czasem warto sobie rozrysować, ile właściwie te zamawiane przez nas materiały zajmą powierzchni, no bo może się okazać, że możemy zrobić jeszcze coś dodatkowego, a właściwie specjalnie za to już nie dopłacając. W tej garderobie początkowo było 6 drążków na ubrania, tu i tu na długie sukienki i z tej strony po 2 na górze i 2 na dole. Półek było tylko 4 tam na górze. Natomiast ja te drążki częściowo zdemontowałam, bo po prostu nie potrzebowałam wieszać aż tylu ubrań i stopniowo wprowadzałam różne zmiany. Pojawił się regał, który jednak jest dość płytki i mało pojemny, no ale fajnie wszedł w tę wnękę. Teraz to na górze leżą koce trochę rozwalone, ale ten koc elektryczny jest fantastycznym rozwiązaniem. Jeżeli jesteście zmarzluchami, to polecam koce elektryczne. A z tej strony jest takie śmietnisko i zdecydowanie tutaj powinny pojawić się półki, bo myślę, że te wszystkie rzeczy, które tutaj wiszą, spokojnie zmieszczą się na jednej. I jeszcze 2 dodatkowe półki tutaj nad komodą, bo i tak komoda jest za wysoka, tutaj już nic się nie powiesi, a te materiałowe półki, tak jak wspominałam, są mało wygodne, one są nierówne, w dodatku wąskie, ciężko tam cokolwiek przechowywać i szczerze mówiąc spodziewam się, że również zawartość tych wszystkich półek tutaj również zmieści się na jednej zwykłej dużej półce. Tu mam kawałek płyty z hurtowni i zobaczcie, że ta szarość jest bardzo podobna do tego, co tu było wcześniej. Jest może trochę ciemniejsza, to nie jest dokładnie ten sam odcień,
ale dla mnie zdecydowanie satysfakcjonujący. Zdecydowanie będzie tutaj lepiej się wtapiać niż gdybym wybrała białą płytę. A zobaczcie, że jak przyłożę tak pod kątem, już inaczej światło pada, kolor inaczej wygląda i można właściwie pomyśleć, że to jest ten sam kolor co wcześniej. W schowku sytuacja wygląda tak, że mam kilka większych sprzętów, które zajmują miejsce na podłodze, a tymczasem tu wyżej przestrzeń jest zupełnie pusta. Pierwotnie w tej garderobie, bo to też było jako garderoba, też były 3 drążki na ubrania. Tu jeden, tu drugi i tam wyżej jeszcze trzeci. Z tego najbliżej korzystam czasem na kurtki, z których korzystamy na bieżąco, natomiast ten w głębi zdemontowałam, bo gdy tam coś wisiało, to już zupełnie nie było dostępu do żadnych większych rzeczy, które mogłyby tam stanąć na podłodze. Ten schowek z jednej strony jest duży, ale z drugiej strony, przez to, że jest stosunkowo głęboki, a wąski, to jest słaby dostęp do tych rzeczy w głębi. No ale mam nadzieję, że półki coś na to zaradzą. Chcę w tym miejscu zrobić 2 głębokie półki. Jedna będzie na sprzęty, druga na materac i wtedy ta przestrzeń na ziemi, na podłodze trochę się uporządkuje i do wszystkiego będzie łatwiejszy dostęp. Na początek jedno z najważniejszych działań przy tego typu projektach, czyli mierzenie. Będę mogła na 2 sposoby posprawdzać wszystkie odległości. Dalmierz jest znacznie wygodniejszy, bo po prostu przykładam i od razu mam wynik. Nie muszę się przypatrywać, ile tam dokładnie milimetrów na miarce. Dalmierz jest zdecydowanie jednym z moich ulubionych narzędzi. Jeśli pomylę się przy mierzeniu i zamówię za duże półki i one mi się tu nie zmieszczą, to lipa. Gdybym zamówiła zły kolor, no to trudno. To tylko półki w garderobie. To nie miałoby aż takiego znaczenia. Natomiast wymiary są kluczowe. A to nie jest taka prosta sprawa, bo przecież ściany są krzywe i u mnie te płyty meblowe, do których będą przyczepione półki, również są trochę nierówne. W związku z tym trzeba się liczyć po prostu z pewnymi szczelinami. I lepiej dostosować je do tego najmniejszego wymiaru, by została szczelina, bo i tak kątownik to przytrzyma, niż w drugą stronę zamówić za duże, które w ogóle się tu nie wcisną. Dlatego zwróćcie na to uwagę. A jeżeli szczeliny Wam bardzo przeszkadzają, no to oczywiście można coś jeszcze z nimi pokombinować. Powiem Wam szczerze, że nie lubię wiercić, bo wiertarka strasznie hałasuje i to jest takie nieprzyjemne. Dlatego cieszę się, że tym razem miałam wsparcie, zwłaszcza, że straszliwie mnie tego dnia bolała głowa. Półki w garderobie zostawiliśmy sobie na następny dzień i tutaj już mogłam też się troszeczkę wykazać. Zarówno wiercenie w ścianie, jak i wiercenie w płycie nie jest bardzo trudne. Uważam, że prostsze jest wiercenie w płycie. Tu wystarczy wkrętarka, odrobina siły i to naprawdę sprawnie idzie. Przy ścianie jest trochę więcej brudzenia i ten hałas to takie średnio przyjemne. Natomiast w obu przypadkach kluczowe jest odpowiednie wymierzenie, żeby po prostu uniknąć robienia dziury w miejscu, w którym nie chcemy. Bo jeżeli to jeszcze będzie jakiś tył szafki, to ok, ale jeżeli byśmy się tutaj gdzieś wkręcili w płytę w niewłaściwym miejscu, potem chcielibyśmy półkę przestawić, no to niestety zostałby otwór, a te otwory po wkręcaniu samodzielnym śrub nie są aż takie ładne jak te równe dziurki w kuchniach systemowych. Niemniej też można kupić zaślepkę, taką okrągłą naklejkę i nie ma problemu, można taką dziurkę zasłonić, więc w razie jakiejś wpadki nie przejmujcie się, wszystko jest jeszcze do ogarnięcia. Tak prezentuje się garderoba po zmianach. Z tej strony półki jeszcze nie w pełni zapełnione. Tutaj
pojawiły się ubrania, na dole rzeczy do szycia, tylko to pudełko chyba muszę wymienić na większe, bo już tam się nie mieści. Łatwo dostępne mam teraz tutaj spodnie, swetry, spódnice. Ten wieszak zostawiłam, bo akurat idealnie wieszaki tutaj mogą sobie wisieć i dzięki temu jest z nimi porządek. A lubię odkładać puste wieszaki na bok, bo potem jak rozwieszam pranie, to od razu biorę wszystkie, są łatwo dostępne, wiem ile ich mam. No i tak po prostu organizacyjnie jest mi łatwiej. Tu na tych wyższych półkach też są ubrania, ale już na najwyższych nie ma. Tam jest żelazko, tutaj książki i to są książki, które stały w różnych kubkach, w różnych miejscach w sypialni. Większość z nich chyba zaczęłam, jestem w trakcie, ale jakoś tak ciągle skaczę z jednej do drugiej, więc teraz wszystkie dałam tutaj i po prostu będę pojedynczo brała, żeby dokańczać, a jak już dokończę, to wtedy zanoszę do salonu, na półki ustawiam tam, gdzie pasują kolorem, bo trzymam książki kolorami. Jak możecie tu zobaczyć, to nie jest tak, że wszystko jest idealnie domierzone. Tam jest delikatna szczelina, bo po prostu ta wnęka się rozszerzała w stronę ściany, ale nie jest to problem. Ja już tej szczeliny nie zauważam. Jak tu pojawią się rzeczy, to już zupełnie nie będzie je widać. Przy okazji w starych półkach też zostały wymienione niektóre podpórki, te kątowniki. Tutaj już był połamany, półka trzymała się na 3 śrubach, a właściwie 2. A teraz tu jest nowy. Może nie jest spasowany idealnie, bo jednak to trochę inny rozmiar niż to, co było wcześniej, ale lepsze takie niż żadne. Nie chciałabym, żeby coś tutaj spadło. No a jednak te plastikowe elementy po 20 latach, no to nie to samo. Ja zdecydowanie bardziej ufam metalowym rozwiązaniom. Z ciekawych rzeczy, te stare półki mają założone takie listewki. O, pierwszy raz zdjęłam. Teraz pytanie, czy założę? Tak, udało się. I to też jest fajne rozwiązanie, bo po prostu te listewki są mięciutkie, zaokrąglone, a w tych nowych półkach, jak widzicie, krawędzie są trochę ostre. O, już się przykurzyło. I dla mnie to nie problem, ale wiem, że różne osoby mają różną wrażliwość i po prostu sięgając gdzieś w głąb można zahaczyć czasem ręką niefortunnie, no i gdy krawędź jest ostra, no to nie jest to takie neutralne doświadczenie, a w przypadku takich zaokrąglonych to już nie ma problemu. Tu mam taki kosz na skarpetki. Gdy ściągam pranie z suszarki i jakaś skarpetka nie ma pary, to od razu odkładam ją tutaj i potem czasem przeglądam, to już widzę, że znalazła się para. Jedna była widocznie w jednym praniu, druga w drugim. Już mogę zanieść do szuflady u syna, natomiast reszta czeka na przegląd kiedy indziej. W schowku pojawiły się 2 półki. Jedna na rzeczy do sprzątania, sprzęty i druga na materac. Bardzo nietypowa, ale jak widzicie ten materac, no jakby miał tu leżeć luzem, to by zagracił cały ten schowek i zdecydowanie nie byłoby wygodnie. A teraz jest tu przestrzeń, mogę łatwo wziąć odkurzacz, nic się nie przewróci, jest łatwy dostęp do obu mopów. Częściej korzystam z tego i do jakichś takich szybkich umyć świetnie się sprawdza, bo po prostu już w nim jest woda. Świetny jest ten mop, naprawdę. Pamiętacie, pewnie nagrywałam kiedyś odcinek sponsorowany z jego udziałem, no ale teraz mam go już ponad rok i potwierdzam, że sprawdza się cały czas fantastycznie. Tu stanął ten stolik, on jest taki mało poręczny, nie wiem co z nim zrobić, ale dzięki temu mam rzeczy na dole i na górze i mogę sięgać po nie, nie ściągając jednej z drugich. Oczywiście to nie jest tak, że dostęp do wszystkiego jest tu idealny, no nie oszukujmy się. Żeby wyjąć materac, pewnie trzeba będzie to jakoś dać na bok. Mop też tutaj trochę przeszkadza, ale mimo wszystko jest znacznie lepsza dostępność niż była wcześniej. Wcześniej rzeczy leżały na sobie i było dramatycznie, a teraz jest naprawdę fajnie i mam nadzieję, że taki porządek, no bo to jest porządek, uda mi się utrzymać na dłużej. Ile ta cała przyjemność kosztowała?
Za płytę i jej docięcie zapłaciłam 423 zł z jakimiś groszami. Wkręty i te kątowniki kosztowały około 50 zł, no więc razem zmieściłam się poniżej 500 zł. Oczywiście mam wiertarkę i mam wkrętarkę, więc o tyle było łatwiej. Jeżeli ktoś nie ma żadnych narzędzi, no to raczej musiałby się w nie zaopatrzyć, ale to zawsze można pożyczyć. Pewnie każdy z nas ma w gronie swoich znajomych kogoś, kto jest lepiej zaopatrzony i może nam część narzędzi po prostu udostępnić. Co więcej, w ramach tej ceny mam jeszcze do dyspozycji 4 dodatkowe półki w rozmiarze pół metra na metr. Możliwe, że wykorzystam je w piwnicy, może w garażu, zobaczę jeszcze, a może przydadzą się komuś z moich znajomych. Na pewno się nie zmarnują, a właściwie były w cenie, no bo tak jak mówiłam wcześniej, kupujemy całą płytę, a nie tylko jej fragmenty, więc zastanówcie się, bo może macie już pomysł na jakieś zastosowanie, a wtedy szkoda, żeby materiał, który już kupiliście, nie został wykorzystany. Mam nadzieję, że czujecie się zainspirowani, bo półki u mnie czekały na zrobienie kilka lat. Może u Was, dzięki motywacji, którą próbuję Wam przekazać, pójdzie trochę szybciej. Jeżeli macie w planach jakiś większy projekt, bardziej zaawansowany, całą kuchnię, to na pewno warto korzystać z pomocy profesjonalistów, osób doświadczonych, stolarzy, projektantów. Natomiast w przypadku takich prostszych rzeczy, jak te moje półki, to myślę, że warto podziałać we własnym zakresie. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki macie budżet, ile macie czasu i czy w ogóle macie chęci się czymś takim zajmować. Ale jeżeli szukacie oszczędności, to na pewno robociznę często warto wziąć na siebie. Jeżeli chcielibyście wiedzieć o robieniu różnych rzeczy samodzielnie, to dajcie znać w komentarzach, jakie tematy są dla Was interesujące, bo domyślam się, że jeżeli nie macie doświadczenia, to samo rozróżnienie poszczególnych płyt meblowych, blatów, frontów może być już wyzwaniem. Chętnie Wam o tym kiedyś jeszcze opowiem bardziej szczegółowo, tylko dajcie znać, jakie zagadnienia są dla Was szczególnie istotne. A teraz zapraszam do oglądania innych naszych filmów, subskrybowania kanału i niedługo opublikujemy kolejny świetny home tour, więc koniecznie bądźcie na bieżąco. Pa, pa!